Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Witam na kolejnym spotkaniu z autoterapią. Za chwilę oddamy się w ręce natury. Chciałbym zademonstrować genialne ćwiczenie, praktycznie dla każdego. Niemalże każdy może to ćwiczenie wykonywać. Bezkosztowe, bezsprzętowe, niewymagające. Każdy znajdzie jakąś przestrzeń w domu, żeby się położyć na podłodze, na plecach, z nogami uniesionymi ku górze, opartymi o ścianę. Proste ćwiczenie. Za chwilę każdy powie, no genialne, banalne, znam to, wiem to. No ale nie robię. A dobrze jest to ćwiczenie wykonywać regularnie. Za chwilę będę omawiał, komu to będzie pomagało, w jaki sposób potencjalnie to będzie pomagało i dlaczego warto to zadanie robić i jak je robić efektywnie. Ćwiczenie to naprawdę jest genialne. Zmniejsza obrzęki łydek i stóp. Bez dwóch zdań, jeżeli masz, niezależnie od przyczyny. Czy przyczyna leży w Twoim przypadku w chorych nerkach, w chorobie serca, czy to jest po prostu od zbyt długiego siedzenia, zbyt małej aktywności fizycznej, czy jakiekolwiek innego rodzaju zaburzenia układu limfatycznego, no to utrzymywanie nóg u góry przez 20 minut nie ma opcji. Grawitacja, natura zrobi swoje i wspomoże Cię w usuwaniu obrzęku. Jeżeli masz zmęczone nogi, uczucie takich ciężkich nóg, bo masz pracę siedzącą albo masz pracę stojącą, długo stoisz przez wiele godzin, no to jest po prostu odwrotność stania. I tutaj sam fakt tego, że te płyny spływają ze stopy, z łydki, z uda do środka ciała, bezcenne na żylaki. Więc jeżeli masz żylaki wynikające może z tego, że dużo stoisz albo dużo siedzisz, no to jest zadanie obowiązkowe, które będzie Cię wspierało w walce z żylakami. Jeżeli miewasz skurcze łydek, no to owszem, pewnie jakiś magnes, potas się przyda, rozciąganie łydek, ale sam fakt wytchnienia dla łydek też może wspomóc Cię w walce ze skurczami łydek. Mam nadzieję, że nie kończy się tylko i wyłącznie na słuchaniu, ale także ćwiczysz ze mną. No chyba to nie jest skomplikowane, niewymagające, więc zachęcam do tego, żeby się po prostu położyć. I w ogóle teraz może przez najbliższy miesiąc codziennie, regularnie kładź się na te 15-20 minut z nogami uniesionymi ku górze. Chyba że z jakiegoś powodu nie możesz. Może masz stan ostry, dolegliwości bólowe, ostre kręgosłupa i tego typu pozycja nasila dolegliwości. Chociaż przewrotnie, czasami może się okazać, że tego typu pozycja zmniejsza napięcia w kręgosłupie. Za chwilę do tego się odniosę. Ale jeżeli masz stan ostry, korzeniowy, no to może się okazać, że nie będziesz w stanie przyjąć takiej pozycji. Jeżeli może masz jakieś skoki ciśnienia, no i spędzenie w tej pozycji, nie wiem, 15-20 minut sprawia, że skacze Ci ciśnienie, to też zrezygnuj z tego ćwiczenia, skonsultuj to z lekarzem. Różnie jest tutaj, jeśli chodzi o ciążę, o jakieś problemy menstruacyjne, bo z jednej strony tutaj się podaje, że w przypadku dolegliwości bólowych menstruacyjnych, jakichś zaburzeń menstruacji, dolegliwości bólowych w tym okresie, no to też jest korzystne ćwiczenie, a z drugiej strony na czas krwawienia miesięcznego, no to może podobno nie być najlepsze rozwiązanie, więc znowu kwestia indywidualna. Wyczuj, czy to jest dla Ciebie dobre, czy nie. W przypadku ciąży, no nie umiem się do końca wypowiedzieć, natomiast gdzieś jest wskazana zawsze ostrożność z racji tego, że tutaj będzie duży napływ krwi w obszar jamy brzucha. Myślę, że w ciąży po prostu może warto sobie poleżeć, niekoniecznie aż z tak mocno uniesionymi nogami ku górze. Czasami może się okazać, że konieczne będzie użycie jakiejś poduszeczki pod głowę, no bo nie dla każdego to już jest pozycja neutralna kręgosłupa i może się okazać, że jak to ma być przez 20 minut, no to może lepiej tutaj. Tak samo kwestia odległości nóg od ściany, dużo zależy od zakresu ruchu tutaj, od skrócenia grupy kulszowo-goleniowej, więc jeżeli nie masz z tym problemów, to możesz pójść aż bardzo blisko ściany i stanąć blisko ściany, ale jeżeli to sprawia, że czujesz dyskomfort, napięcie w plecach i nie jest Ci przyjemnie, no to się wycofaj parę centymetrów i tak to już jest znaczące uniesienie i te płyny będą sobie spokojnie spływały. Tutaj niektórzy podają, że dobrze by było może też podłożyć poduszkę pod biodra, i z tą poduszką pod biodrami może być przyjemniej i wygodniej. No to już są takie detale, które są dosyć istotne, jeżeli masz przyjemnie spędzać w tej pozycji czas. Przed nagraniem tego odcinka postudiowałem troszeczkę temat tej pozycji.
Pozycja znana w jodze od tysięcy lat, stosowana od tysięcy lat. Czyli ludzkość wie, no właśnie, że tego typu pozycja usprawnia układ krążenia, wpływa pozytywnie na krążenie w kończynach dolnych, właśnie usuwa zmęczenie, poprawia trawienie z racji tego, że więcej krwi spływa tutaj do narządów wewnętrznych. A jak zacząłem studiować temat badań naukowych, bo wiele osób dzisiaj nie podejmuje żadnych kroków, jeżeli nie ma na ten temat badań naukowych, to tutaj nie ma zbyt wielu badań naukowych. Jest zdrowy rozsądek, obserwacja wielu osób, ale takich stricte badań naukowych typu ta pozycja, a rzeczywiście poprawa trawienia nie ma. Natomiast co ciekawe, w intensywnej opiece medycznej, w bardzo poważnych stanach związanych z układem krążenia wykonuje się test uniesienia kończyn dolnych pod kątem 45 stopni, żeby zaobserwować, jak ciało zareaguje na to, że nagle duża ilość płynów znajdzie się tutaj w jamie, w klatce piersiowej czy w jamie brzucha. No bo szacuje się, że około 300 ml płynów spłynie stąd aż tutaj. I w ten sposób się obserwuje, jest to dosyć poważny test, jak ciało reaguje na taką nagłą zmianę, że tutaj wprowadzimy więcej płynów, bo może się okazać, że nagle jest poprawa w zakresie krążenia i nie trzeba tych płynów podawać dożylnie, co niepotrzebnie by obciążało organizm dodatkowymi płynami, a tutaj po prostu wykorzystujemy swoje już płyny obecne w kończynie dolnej, czy w kończynach dolnych. Kiedyś jeszcze do tematu wrócę, pewnie postudiuję, zagłębię się w ten temat, ale myślę, że niezależnie od badań naukowych jest jakiś zdrowy rozsądek. W momencie, kiedy ktoś przecież umdlewa, myślę, że znana technika, to dobrze jest tą osobę, która leży już na ziemi, omdlała, unieść jej nogi wyżej, ponad tułów i właśnie ten moment, to jest moment, kiedy ta krew zaczyna spływać z kończyn, no i nagle tu jest więcej krwi w obszarze narządów wewnętrznych. I teraz, jeżeli jest więcej krwi w obszarze narządów wewnętrznych, no to będzie gdzieś wspomagało procesy trawienia, no bo więcej krwi będzie krążyło dookoła jelit, czy nawet tutaj dookoła klatki piersiowej, co wskazuje się, że poprawia trawienie, ale też poprawia perystaltykę. Więc jeżeli masz zaparcia, no to praktykowanie tego typu ćwiczenia, znowu, może nie rozwiąże kwestii zaparć, bo to jest problem złożony, łącznie z nawodnieniem, żywieniem, braniem jakichś leków, brakiem ruchu i tak dalej. Więc mnóstwo czynników wpływa na to, czy my mamy zaparcia, czy my nie mamy. No ale to jest jakaś cegiełeczka, w którą warto dołożyć. Mam nadzieję, że leżysz, relaksujesz się, bo to, co jest podawane, bardzo często się to przytacza, wiele osób jakby o tym mówi, to, że dobrze jest tego typu pozycję wykonywać przed spaniem, przed zaśnięciem. Że jest to pozycja bardzo uspokajająca i coś w tym jest. Więcej płynów tutaj, krew napływa tutaj, nogi sobie odpoczywają. Teraz jedyne, co się dzieje podczas tego ćwiczenia, to się dzieje nic. Tak jak wspomniałem na początku. Działa natura. Czyli działa sobie grawitacja, płyny sobie spływają, wspomagamy napływ krwi żylnej do ciała. No i tak de facto przez 15-20 minut dzieje się nic. Nagrywałem kiedyś o tym, że warto robić nic. Wiele osób od razu myśli o tym, że nie ma czegoś takiego jak nic nie robienie. To jest forma medytacji. No i jeżeli wierzyć, że jesteśmy częścią świata zwierząt, niektórzy tak uważają, no to zwierzęta raczej nie medytują, tylko często robią nic. Po prostu sobie leżą i robią nic. Więc ten fakt robienia niczego sprawia, że pojawia się jakiś reset w układzie nerwowym, zaczyna działać przywspółczulna część autonomicznego układu nerwowego, jest wyciszenie i uspokojenie. Wstępne przygotowanie do spania. Dlatego myślę, że to jest bardzo dobre. Więc tu koniecznie, teraz może oglądasz ten film i praktykujesz tę pozycję, bo mnie słuchasz, ale za chwilę, jeżeli będziesz praktykować tę pozycję i może tak jak sugeruję, przed spaniem, 15-20 minut przed zaśnięciem, to już nie tutaj z wiadomościami czy z jakimiś mądrymi głowami, które coś mówią, tylko kompletna laba, relaks i spokojny oddech.
No i teraz jest relaks, jest czas. Wiesz, że 15-20 minut będziesz leżeć, to można jeszcze spotęgować to działanie w tym ćwiczeniu. Z jednej strony można wspomóc jeszcze układ limfatyczny oddechem, więc jeżeli będziesz teraz spokojnie, pomalutku oddychać przez nos, niespiesznie, 4-5 sekundowy wdech nosem, później powolny wydech, 6-8 sekundowy wydech nosem. Chwila przerwy, znowu spokojnych wdech nosem. I tak będziesz 15-20 minut sobie leżeć, no to naprawdę cuda się będą działy w organizmie. Bo tutaj z jednej strony właśnie sama grawitacja już coś robi, a z drugiej strony zobaczysz, co robi z Tobą Twój nerw błędny, autonomiczny układ nerwowy, ile to rzeczy pozytywnych się zaczyna dziać. Jak jeszcze można uzupełnić tą pracę? Można powiedzieć, czas mamy. To, że można się pobawić troszeczkę stopami, palcami. Czyli możesz zacząć poruszać palcami, uaktywnić te palce. De facto pobawić się tymi palcami. Szczególnie odwodziciel palucha, czyli takie rozczapierzanie, jak dłonie, rozczapierzanie stóp. Bardzo często te stopy są zamknięte w obuwiu. Bardzo często w ogóle nie używamy krótkich mięśni stopy. A tu jest okazja przez te kilkanaście minut tak bezmyślnie, nie w jakiś tam sposób taki kierowany na liczenie, tylko tak bezmyślnie poruszać sobie palcami w różne strony. Owszem, dobrze jest świadomie ćwiczyć, aktywować te mięśnie, myśleć o funkcji poszczególnych mięśni, tutaj jeśli chodzi o stopy, ale tutaj chodzi o to, żeby po prostu zacząć używać. Z drugiej strony jakieś kółeczka, może krążenia, co jeszcze dodatkowo będzie wspomagało odpływ krwi. I kolejny taki element, no to jest w jakiś sposób rozciąganie tkanek na tylnej stronie. Jeszcze się kiedyś odniosę do problemu drętwienia stóp. Z tyłu mamy nerw kulszowy, który dalej się tam rozgałęzia na strzałkowy, piszczelowy, później podeszwowy. I tutaj tego typu aktywne ruchy zgięcia grzbietowego to będzie odrobinę neuromobilizacja właśnie tego nerwu, czy to piszczelowego tutaj w sumie, czy tam podeszwowego. Więc tutaj też się można pobawić w tego typu jakieś podciągnięcia. No mamy czas. Jest kilkanaście minut, więc można sobie raz po raz jakiś ruch podciągnięcia wykonać. No to nie jest może żaden szał, ale zawsze coś. Trochę nogę można unieść do góry i troszeczkę popodciągać. Czy może wręcz też troszeczkę unieść jedną nogę ku górze, żeby tu z tyłu się tkanki naciągały. I to samo z drugą nogą. Jednocześnie może pójść stopa, jednocześnie może pójść udo w tą stronę i troszeczkę się możemy podociągać. Wszystko musi być przyjemne. Nie ukrywam, że bardzo przyjemnie mi się nagrywa ten odcinek i chyba będę teraz wymyślał odcinki, w których będę sobie leżał i tak gawędził, opowiadał, rozmyślał. No bo ja nawet nagrywając ten odcinek teraz czuję się zrelaksowany, więc to jest mega przyjemne, pozytywne odczucie, że przez te 15-20 minut leżenia, mimo że muszę się w jakiś sposób tam wysilić do mówienia, to finalnie gdzieś się relaksuję. Daj proszę znać w komentarzu, co o tym myślisz, czy praktykujesz, bo są takie osoby, które regularnie tego typu czynność wykonują, nawet o tym nie myślą, nawet sobie nie zdają już chyba sprawy, jak genialne to jest ćwiczenie, jak genialna to jest forma uruchamiania organizmu, regeneracji, relaksacji, w jakiś sposób oczyszczania, bo wspieramy układ limfatyczny, który jest nam potrzebny do oczyszczania organizmu. Jeżeli znasz jakieś doniesienia naukowe, masz jakieś prace badawcze, masz może jakieś linki, to proszę podeślij je. Bo tu za chwilę się odezwą jakieś osoby, dobra, proszę o linki, dlaczego to jest ważne ćwiczenie. Bo tu jest właśnie ten problem, że nie ma zbyt wielu badań pokazujących, jak genialne to jest ćwiczenie. Chociaż mówię, kardiologia. W kardiologii się dostrzega, w chorobach układu krążenia, w problemach naczyniowych się dostrzega ogrom pozytywów. Ale tak poza tym to ja zbyt wielu doniesień, może za krótko szukałem, nie znalazłem.
Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. No, zachęcam do wykonywania tego typu ćwiczeń. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam, bo staram się regularnie nagrywać takie odcinki przypominające, może edukujące, po prostu zachęcające do studiowania terapii naturalnej. Tak sobie dzisiaj myślałem, nagrywając już kolejny odcinek, trochę tych odcinków na moim kanale jest, że ja po prostu pokazuję pewną część terapii naturalnej. I część osób się od razu obrusza, o, terapia naturalna. No bo jest tak troszeczkę, że jesteśmy chowani w systemie jakimś, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, klasycznym, zorientowanym na farmakologię. I wszystko, co nie jest takie w białym fartuchu, no to jest alternatywne. A fizjoterapia, no takie mam wykształcenie, to jest leczenie naturą. Physis z greckiego natura, przyroda. Więc leczymy przyrodą. My jako fizjoterapeuci nie mamy narzędzi w postaci noża, leku, środków farmakologicznych. Mamy do dyspozycji naturę. No, gdzieś głównie wykorzystującą czynniki naturalne, ciepło, zimno, ruch, pozycje ułożeniowe i tak dalej. Dlatego mam nadzieję, że czujesz, że no tutaj de facto my nic nie robimy, a robi za nas natura. Tylko trzeba ją umiejętnie wykorzystać. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.